Kłaniamy się nisko z kolejnego odcinka naszej włoskiej historii. Cześć. Cześć. Nie będziemy pokazywać Wam dzisiaj naszego miasteczka, które akurat tutaj jest za naszymi plecami, ani jego najbliższej okolicy, bo ta była w innym odcinku, tylko nieco dalszą. Niektóre ujęcia kręciliśmy w zeszłym roku jesienią, niektóre teraz w tym roku już w środku włoskiej zimy i zachęcamy, abyście pozostali do końca, obejrzeli ten odcinek do końca, bo na końcu właśnie będzie niespodzianka dla wszystkich tych, którzy zainteresowani są kupnem nieruchomości w Italii. Andiamo. To jeszcze przypomnijmy dla nowych widzów. Nazywamy się Ania i Marcin. Od 14 lat podróżujemy po całym świecie, pisząc artykuły, książki, kręcąc filmy. A od lata 2020 roku jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami drugiego domu w naszych ukochanych Włoszech. Oto stan salonu na miesiąc luty 2023. Obraz na ścianie ma swoją konkretną historię. Ponadto w dzisiejszym odcinku skoczymy do Rzymu, by pokazać Wam, jak i kiedy można zwiedzać różne słynne rzeczy za darmo. Odwiedzimy rzeczoną stolicę naszego powiatu, wytłumaczymy dlaczego i po co papieże z Rzymu uciekali, spojrzymy na jeden z najpiękniejszych widoków znajdujących się w naszej okolicy i opowiemy Wam o tym miejscu, a na koniec powiemy o naszej najnowszej publikacji, właśnie o tym, jak zakupić niedrogą nieruchomość w Italii. Aż trudno sobie wyobrazić, uwzględniając burzliwą historię, wojenną zwłaszcza historię Europy, że było w niej jedno państwo, które w miarę trzymało się stabilnie, istniało bardzo długo nieprzerwanie, jak na warunki wokół i było zawsze zazwyczaj bogate. Dlaczego akurat ono? Cytując klasyka, nie wiem, ale się domyślam. Państwo kościelne, znane również jako państwo papieskie, było terytorium położonym na ogół w centralnej Italii i na ogół pod bezpośrednią władzą papieża, gdzieś od okolic 756 roku do aż 1870. W skład państwa kościelnego wchodziły współczesne włoskie regiony, nasz Latium, ale też sporo Umbrii, Marke oraz część Emilii-Romanii. Chociaż zarówno zasięg terytorialny, jak i stopień kontroli papieskiej zmieniały się na przestrzeni wieków, ale generalnie na mapach szkolnych znamy państwo z koloru żółtego i kształtu odwróconej litery S. Skąd się wziął taki twór? Państwo kościelne powstało w połowie wieku VII. Papieże, akurat Grzegorze II i III, odwrócili się, obrazili od cesarstwa bizantyjskiego z powodu oczywiście pieniędzy, wzrostu podatków cesarskich, ale też polityki ikonoklazmu, czyli zakazu czczenia obrazów religijnych. Ale też, Konstantynopol zaczynał trochę po macoszemu traktować Rzym i jego ochronę. Kiedy Longobardowie zagrozili przejęciem całego półwyspu w okolicach roku 750, papież Stefan II lub III zwrócił się o pomoc do frankijskiego władcy Pipina III Krótkiego, który przywrócił ziemię centralnej Italii do rzymskiej siedziby, ignorując roszczenia cesarstwa bizantyjskiego. I to stanowiło podstawę do władzy świeckiej, papieskiej nad tym obszarem. Od tego momentu papież stał się niejako królem nowego, niezależnego królestwa, które, umówmy się, miało wygodnie. Mało kto chciał przez kilka wieków podnosić na nie rękę, bo nie opłacało się. A to przecież sprzyja rozkwitowi kulturalnemu i cywilizacyjnemu, zapuszczonego wtedy nieco Rzymu, Watykanu i całego obszaru centralnej Italii. Pewnego zimowego dnia, w pierwszą niedzielę miesiąca, po raz enty odwiedzamy Wieczne Miasto, by skorzystać z Domenica a Museo. Jest to projekt Ministerstwa Kultury, w którym w pierwszą niedzielę miesiąca placówki muzealne publiczne są udostępniane za darmo. Mile widziane rezerwacje, co oszczędzi stanie w kolejkach. Tak jak dzięki temu z marszu weszliśmy na przykład do Galerii Sztuki w Palazzo Barberini, gdzie przypadkiem zafascynowaliśmy się malarstwem Gaspara van Vitela. Właściwie Gaspare van Vitelli, flamandzki malarz uwieczniający Italię. Tak bardzo, że jego obraz zawisł u nas we włoskim mieszkaniu. A co prezentował? O tym później. Co jeszcze można zobaczyć w darmowe niedziele w Rzymie i innych włoskich miastach? Dużo miejsc, również tych bardzo sławnych. Na przykład, wstyd się przyznać, ale tylko raz i to w głębokiej młodości byłem w środku Zamku Anioła, chyba że liczyć wizyty z Ezio w grze Assassin's Creed.
Tym razem za darmo i na spokojnie zwiedzamy budynek, który z dawnego mauzoleum cesarza Hadriana stał się twierdzą, takim pałaco-zamkiem w środku Rzymu, w którym bezpiecznie mógł schronić się papież. Przed kim? No cóż, chyba jedynie przed własnymi poddanymi. To, że rosnący Rzym niekoniecznie musiał być idylliczny i spokojny dla władców kościelnego państwa, świadczy liczba pałaców i posiadłości poza jego murami. Letnich, ale też militarnych. Jedna z takich znajduje się na północ, nad jeziorem Bolsena, niedaleko naszego miasteczka. Jej piękna nazwa brzmi Montefiascone. Mały przerywnik. O co chodzi z tą niespodzianką? Przez ostatnie kilka tygodni pomiędzy świętami w Polsce a testowaniem zimy tutaj pisaliśmy obszerny poradnik nieruchomościowy, książkę dotyczącą jak krok po kroku nabyć nieruchomość we Włoszech z najlepszymi ekspertami na dodatek. Szczegóły na ten temat pod koniec odcinka, a teraz zapraszamy Was do magicznego, pięknie położonego Montefiascone. Zarysy ciekawego miasta z ogromną kopułą na czubku widać już z odległości 30-40 km podczas wietrznego dnia. Położone amfiteatralnie nad jeziorem Bolsena. Między innymi dla widoków chcieliśmy wpaść jednak do Montefiascone. Chociaż dzisiaj niestety ta widoczność nie jest taka idealna, bo padało w nocy, więc wszystko paruje. Ale tam gdzieś właśnie w tych parujących krajobrazach kryje się nasze Orte. Miasto żyje, tętni, słychać dużo życia w nim, jakkolwiek to zabrzmi. Tutaj jest brama, stara Jara Jariska. Dużo jarisek, to się ceni. Ta brama to jest fragment Via Francigena, która przechodzi przez sam środek miasta. Chcemy też tą drugą co do ważności drogą przejść. Na pierwszym miejscu oczywiście jest Camino de Santiago. Więc przynajmniej stąd gdzieś do Rzymu myślę, że to może być wycieczka na 2-3 dni przyjemna. Po Faliskach, po Etruskach, potem po starożytnych Rzymianach, potem po Longobardach i Bizantyjczykach. To miasto było ważnym ośrodkiem papiestwa. Można powiedzieć, że obok właśnie Watykanu i Viterbo była to trzecia tak naprawdę tutaj najważniejsza część posiadłości papieskich. W szczególności chodzi tutaj o najważniejszy zabytek tego miejsca, czyli Rocca del Papi. To jest taka twierdza, gdzie rezydowali papieże, także najprawdopodobniej istniała i miała swoją siedzibę armia, czy też szkoła, akademia wojskowa należąca właśnie do państwa kościelnego. Wędrując tutaj po tej twierdzy, człowiek sobie dopiero przypomina, że przecież państwo kościelne swego czasu było całkiem potężnym państwem i zanim doszło do zjednoczenia Włoch, obok Republiki Weneckiej na przykład, czy Królestwa Obojga Sycylii, no to było najbardziej wpływowym organizmem państwowym na terenie Półwyspu Apenińskiego i aż mi się, tutaj na przykład była siedziba jednej z prowincji papieskich, nazywała się San Pietro de Tuscia, dotyczyła oczywiście tego regionu, obok Viterbo, Perugii i państwa watykańskiego i aż mi się zachciało znowu zagrać w Europę Universalis, tym razem państwem watykańskim, państwem kościelnym, bo całkiem nieźle można sobie poradzić w swoich czasach. Było to mocne państwo. A co konkretnie widać? Wszystkie okoliczne regiony najważniejsze. A jezioro pięknie się prezentuje i wyspy na jeziora. Widoczność się poprawia, ponieważ zaczyna wiać. Wiatr jest przyjemny, prawdopodobnie dochodzi stamtąd, a skąd? Zaraz zobaczycie w przebitkach, bo ja jestem w sumie zaszokowany, jeśli to jest to, co myślę. Pięknie złoci się i srebrzy tafla Morza Tyrreńskiego. Już stąd widać morze. Za moimi plecami w oddali widać Apeniny. Ten punkt widokowy, nie bez kozery, przez te wszystkie cywilizacje i przez te wszystkie fragmenty historyczne był kluczowym miejscem obserwacyjnym dla tej krainy.
Będąc w tym mieście, zapewne nie ominą Was wiadomości i napisy związane ze słynnym winem z tych regionów nazywanym SSS. Zbieżność nazw z prozą Sapkowskiego nieprzypadkowa. Pochodzi z legendy o niemieckim biskupie podróżującym do Watykanu mniej więcej po śladzie Via Francigena na spotkanie z papieżem. To był wiek XII. Biskup wysłał przed sobą prałata, by sprawdził wioski wzdłuż trasy pod kątem najlepszych win. Ten skaut miał zlecone, aby napisać est, po łacinie jest, na drzwiach na ścianie zajazdów, które odwiedził, gdy był pod wrażeniem jakości serwowanego tam wina. Biskup podążający jego śladem widział z góry, gdzie zrobić postój. A w zajeździe w Montefiascone prałat był tak zachwycony miejscowym winem, że napisał 3 razy est. Ale prosimy, nie pomińcie położonego nieco na uboczu kościoła świętego Flawiana. Nie ma zbyt wiele takich kościołów w Italii, naprawdę. Na miejscu dowiecie się dobitnie. Dlaczego? Ciekawe, czy otwarty, bo nie wygląda. O, proszę. Wow. Bardzo ciekawa struktura wewnętrzna tego kościoła. Szczerze powiedziawszy, widzę pierwszy raz coś takiego. Przypadkowe wejście do krypty. Zupełnie się nie spodziewaliśmy. Faktycznie Indiana Jones style. Wow. Wow, to jest właściwy kościół. Freski robią naprawdę duże wrażenie. Tu prawdopodobnie jest Henryk V, swego czasu szwedzki król i pretendent na tronie cesarza, świętego cesarstwa rzymskiego, narodu niemieckiego. I to jest właściwy kościół, słuchajcie, tu na dole, okraszony przepięknymi średniowiecznymi freskami. Tak się dobrze składa, że możemy jechać samochodem, możemy też autobusem, kotralem, ale też pociągiem, więc wracamy akurat tym razem pociągiem z widokiem na wzgórza Tusci. Ta sylwetka, mam na myśli górę, to wygasły wulkan Monte Cimino, a jedziemy do Viterbo. Jedziemy superstradą, czyli autostradą, ale bezpłatną. A oto stolica naszego powiatu Viterbo. Jedną z ciekawostek Viterbo są 2 papieskie groby i to niekoniecznie w najważniejszym kościele. Co to za przypadek? Absolutnie nie. Trochę tu ciemnawo, ale tutaj mamy grobowiec Hadriana V i po drugiej stronie w bocznej nawie Klemens IV. 68. Inną z ciekawostek Viterbo są jego źródła termalne, wspominane nawet przez Dantego. Viterbo jest miastem o historii nie tylko papieskiej, ale też wojskowej. Do dziś znajduje się tutaj Akademia Sił Powietrznych. Właśnie na wycieczkę kadetów natknęliśmy się w klasztorze Świętej Róży. To z tą świętą związana jest jedna z najbardziej osobliwych tradycji włoskich miast. Spójrzcie, jak wysoką i bogato zdobioną kolumnę musi dźwigać kilkudziesięciu mężczyzn świętopatronki. Kadetów z wiadomych powodów nie ma na ujęciach, ale przewodnik grupy ucieszył się na wieść, że jesteśmy Polakami. Powiedział, że bardzo lubi polską historię i kulturę, sporo jeździ po świecie, ale Kraków jest jego zdaniem najpiękniejszym miastem Europy Środkowej. Od Włocha rzadko usłyszycie, że coś poza Włochami jest cenniejsze i piękniejsze, co akurat tylko w przypadku Włochów naszym zdaniem jest jeszcze do obronienia. Co ciekawe, w Viterbo dominuje też taka charakterystyczna kamienna, z ciemnego kamienia zabudowa. Jest tu wiele zabytków, wiele budynków średniowiecznych, czyli ta średniowieczna substancja tak naprawdę tutaj dominuje, zwłaszcza tutaj w tej dzielnicy średniowiecznej, co wcale w przypadku włoskich miast nie jest takie oczywiste. Centro Storico Medievale wbrew pozorom nie jest czymś oczywistym w randomowym włoskim mieście, bo jak wiemy, dużo w nich renesansu i baroku również. A tu jest czysty, średniowieczny gotyk, pośród którego kroczymy do Pałacu Papieskiego. Dobrze słyszycie, Pałacu Papieskiego.
To może dość zaskakujące, bo nie w Castel Gandolfo, ani nie w Watykanie, a w Awignonie we Francji zwiedzaliśmy największy papieski gotycki pałac, no i tutaj w Viterbo. Jedną z największych osobliwości miasta, a także tej budowli są bardzo charakterystyczne kamienne okna zwane biforiami, a także sala wewnątrz, niby zwykła, a tak naprawdę działy się w niej historie dość zaskakujące i jedne z najdziwniejszych w dziejach Europy. A tymczasem chodzi, mój drogi, o historię najdłuższego wyboru papieża. Kardynałowie potrzebowali aż 3 całych pańskich lat od 1268, by wybrać nowego pasterza ludu na stolicy Piotrowej. Z czasem lud się wściekł. No jak tak można długo tu siedzieć? Pewnie mieli wszystko donoszone. Postanowili zamknąć wszystkich kardynałów w tej sali. Na dodatek zdekonstruowali dach, wystawiając ich na deszcz na przykład i wiatr, i zamknęli salę na klucz, donosząc tylko chleb i wodę. Na klucz z łaciny conclave. W związku z czym później dopiero powstało słowo conclave i prawda jest taka, że ten bardzo długi wybór papieża był pierwszym conclave. Nazwa się przyjęła, została do dzisiaj. No cóż, więc w pojedynku Avignon i Viterbo można powiedzieć, że Viterbo wygrywa, bo dało światu i historii naszej cywilizacji chyba coś ważniejszego. A to są już ujęcia sprzed roku, z cieplejszego okresu, z Viterbo, gdy też wpadliśmy tutaj na oglądanie nieruchomości. Ale finalnie uznaliśmy, że miasto wielkości Nowego Sącza jest dla nas stanowczo za duże na ulokowanie drugiego domu. Oczywiście odwiedzanie miasteczek z takimi widokami grozi jedną rzeczą smutną. Mogliśmy tu kupić. Że cały czas człowiek się zastanawia, czy może nie tu, czy może nie tu, czy może nie tu, ale no najlepsze mamy ulokowanie, więc te wszystkie miejsca możemy sobie oglądać. Na wyciągnięcie ręki. Do 20-30 minut. My jesteśmy w środku, więc chyba lepiej. Teraz mała przerwa na autopromocję. Ukończyliśmy i wypuściliśmy naszą nową książkę, tym razem w formie e-booka. Styczniem i lutym pisaliśmy ją razem z Pauliną Wojciechowską, super ekspertką w temacie, którą znacie z filmu o zakupie mieszkania w Italii. Dostępny będzie na stronie twójdomwewłoszech.pl bez polskich znaków. Jeśli chcecie dowiedzieć się krok po kroku, jak to zrobić, jak wyszukać okazyjnych i dobrych nieruchomości we Włoszech, jakich spodziewać się procedur, dokumentów i kosztów, na co zwracać uwagę przy ogłoszeniach i na oglądaniu obiektów i jak sprawdzać dane pogodowe, geologiczne, transportowe i inne. Generalnie i jak zaoszczędzić dobre kilka tysięcy złotych czy kilkadziesiąt godzin wyszukiwania informacji na ten temat w internecie, to bardzo polecamy nasz poradnik Jak kupić dom we Włoszech i spełnić marzenie, który właśnie teraz trafił do przedsprzedaży. Jeśli oglądacie film na świeżo, to znaczy, że przez pierwsze 2 tygodnie możecie załapać się na zniżkę 50 zł taniej. Dochód ze sprzedaży oczywiście przeznaczymy na produkcję dla Was kolejnych inspirujących odcinków na temat Włoch na tym kanale.